Musiałam go spróbować. Wszyscy teraz w internecie robią ten kebab, więc ja też musiałam go zrobić. Wyszedł naprawdę pyszny. U mnie z samej wołowiny, ale możecie użyć również pół na pół wieprzowinę z wołowiną, jak lubicie. Ale wyszedł naprawdę genialny. Możecie dać go w bułce, tak jak ja, w pitę lub tortillę zawinąć lub po prostu ułożyć na talerzu z frytkami. Też super się sprawdzi. Wyszedł naprawdę obłędnie pyszny, a pracy przy tym niewiele. Mam tutaj zmieloną wołowinę, mam około kilograma. Dodaję jedną cebulę zblendowaną z 3-4 ząbkami czosnku, tak na papkę. Dodaję oczywiście do mięsa. Dodaję również 2 łyżki jogurtu greckiego, może być zwykły, naturalny, łyżeczkę soli, około łyżeczki, nawet półtorej słodkiej mielonej papryki, łyżeczkę kuminu rzymskiego, łyżeczkę pieprzu. Mięso musi być charakterne, mocno doprawione, więc spróbujcie dosłownie o ciupinkę, czy jest wystarczająco smaczne. Jak nie, to jeszcze doprawcie. Wymieszane dokładnie mięso odstawiam na chwilę na bok i robię sos. 4 łyżki jogurtu greckiego, 1 łyżka majonezu, daję łyżeczkę granulowanego czosnku, ale możecie zamienić na zwykły, świeży czosnek, sól, pieprz i kumin rzymski jeszcze odrobinę do smaku. Mieszam, sos gotowy. Wszystkie składniki wypisałam Wam pod filmem w opisie, także możecie zaglądnąć. No i teraz tak, 2 papiery do pieczenia, mięso całe podzieliłam na 4 części. Każdą część będę rozwałkowywać osobno między 2 warstwami papieru do pieczenia. Na płasko. Jak się Wam przesuwa papier do pieczenia, tak jak mi właśnie w tej chwili, to weźcie sobie jeden ręcznik papierowy, zwilżcie go wodą i dajcie pod spód. I zobaczcie, teraz to się nic nie przesuwa. Rozwałkowujemy bardzo cienko, jak najcieniej, na całą warstwę między papierem. Górną zdejmujemy, a drugi papier zwijamy razem z mięsem. I tak robimy wszystkie 4 części. Ja sobie zrobiłam nawet 5, ale ta porcja jest podana na 4 takie właśnie zawijane kebaby. Układamy takie gotowe zawijańce na blaszkę od piekarnika i wstawiamy do pieca rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem i pieczemy około 25-30 minut. Po tym czasie mięso jest już gotowe. Wystarczy je rozwinąć z papieru do pieczenia. Zobaczcie, jakie dziwne, cienkie paski mięsa. Pachną bardzo fajnie, jak w kebabie. Wystarczy je jeszcze porozrywać lub pokroić drobniej. Ono jest bardzo gorące jeszcze. Oczywiście muszę spróbować. Mniam. Jest naprawdę pyszne. Teraz sobie jeszcze trochę pokroję drobniej i nakładam. Tak jak mówiłam na samym początku filmu, możecie użyć takich bułek do pity lub tortilli i zawinąć w środku mięso razem z różnymi warzywami, które lubicie. Ja sobie kolorowe pokroiłam. Ale możecie również ułożyć na talerzu, podać z frytkami i warzywami. Super się sprawdzi. Polecam.